Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola StarTAC Rainbow. Tutaj zobaczcie, telefonik został wyprodukowany w 1997 roku. Posiada już 23 lata. Telefon jest z klapką. Tutaj zobaczmy, jakie ma wielkie otwory tutaj na głosiciel od rozmów. Po otwarciu klapki. No i tutaj zobaczmy podstawowe informacje. Tutaj na zewnątrz tego telefonu. Tutaj na boku znajdują się klawisze boczne, skrótowe, tu jest ściszania i pogłaszania, a ten środkowy jest skrótowy tutaj do naszych tutaj kontaktów. I tu zobaczmy na tylnej ściance widzimy tutaj wysuw naszej karty SIM. Tutaj jak wkładamy kartę SIM, zobaczcie jaka karta SIM jest. Musimy tutaj mieć całą tą plakietką od naszego operatora i wkładamy sobie naszą kartę. Podobnie jak w tych budkach telefonicznych niegdyś. I tutaj się przesuwa nasz cały wysuw do końca. A teraz jeśli chcemy naszą kartę wysunąć, z powrotem musimy wysunąć w przeciwnym kierunku. No i teraz możemy sobie odebrać naszą kartę. Tutaj zobaczmy, muszę mieć pazurki. Tak to wygląda. No i tutaj zobaczmy na samej górze widzimy antenkę, taką bardzo zabawną antenkę jak zabawka. Bardzo fajnie ten telefon wygląda. No swego czasu robił furorę w sprzedaży. No i tutaj zobaczmy, jeszcze jest dioda powiadomień, taka malutka w tym miejscu u samej góry. I tutaj port ładowania na samym dole. Tu jeszcze mamy po otwarciu klapki, widzimy mini otwór na nasz mikrofonik. I teraz zobaczymy sobie pod baterią. Tu w tym przypadku bateria jest u samej góry. Zobaczmy, taka wielka bateria. No ponoć posiada tutaj 500 mAh, a czy tyle jest, to nawet nie wiem, bo takiej informacji tutaj nie mogę znaleźć na baterii. No ale w danych tutaj informacyjnych, w specyfikacjach patrzyłem w internecie, to było się pisało, że posiada 500 mAh, taka wielka bateria i taka mała pojemność. I tutaj zobaczymy sobie pod nalepką e-mail dokładne informacje, takie podstawowe odnośnie tego telefonu. Tu widzicie typ naszego telefonu, Motorola. Tu jeszcze widzimy, została wyprodukowana w Niemczech w tym przypadku. No i tutaj jeszcze informacja o naszym softie i tak dalej, i tak dalej. Takie podstawowe informacje. My sobie tutaj w tym przypadku założymy baterię od innego tutaj StarTACa, bo było kilka wersji. Tutaj w kolorze czarnym, ale też widzę pasuje, bo tamta bateria się co chwilę włącza, ta czerwona. I nie mogę po prostu skorzystać z tego telefonu i pokazać Wam, jak to wygląda wewnętrznie. No i teraz sobie telefonik uruchomimy i zobaczymy tutaj podstawowe funkcje tego telefonu, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Tu mamy klawisz włączania. I tutaj zobaczmy, co ciekawe. Jak na przykład wyciągnę naszą kartę, tutaj zobaczmy, wyciągam naszą kartę. I tutaj piszę wprowadź kartę SIM. Jak włożę od razu, to od razu mi z automatu pokazuje, że wyszukuje. Zobaczcie, wyszukuje od razu. Nie ma tak, że telefon się resetuje, czy coś w tym stylu, tylko od razu wyszukuje, odczytuje naszą kartę. I wchodzimy sobie tutaj w menu, opcje naszego menu, tu jest książka telefoniczna, funkcje połączeń, komunikaty, ustawienia naszego telefonu, wybór sieci, licznik połączeń, książka telefoniczna. My sobie tu może wejdziemy do ustawień telefonu, może poszukamy jakichś dzwonków ciekawych w tym telefonie, może coś się uda znaleźć. Ustawienia telefonu, regulator głośności, tutaj zobaczymy sobie. O, teraz w tym przypadku mogę zobaczyć regulator głośności, tutaj boczne klawisze. O, widzicie, tu jest plusowy, tu na dole minusowy. Klawisz i teraz sobie przejdziemy tutaj dalej, opcje. Tu mamy ustaw nasze dźwięki, naszego dzwonka. I teraz sobie posłuchamy oryginalne dzwonki, jakie zostały ubrane przez producenta Motorola w tym StarTACu.
I to wszystkie dzwonki, jak widzieliście w tym telefonie. No oczywiście tutaj monofonia w tym przypadku. Tutaj widzimy jeszcze informację: blokuj nasz telefon. Wymagany PIN karty SIM, zmień kart SIM, PIN, nowy kod dostępu, może menu rozszerzone, wybór języka. Tu zobaczymy nasze języki, zobaczymy jakie były w tym czasie języki do wyboru. Tu mamy polski, portugalski, hiszpański, słoweński, turecki, duński, holenderski, angielski, francuski. Tu mamy dość sporo tych języków, jak widzicie. Bodajże z tego co pamiętam, z tego co wiem, jest ich 16 do wyboru. Zmień powitanie przy włączeniu naszego telefonu. Oszczędzę naszej baterii. Tutaj wyłączone, włączone. Wybierz ton klawiatury, status telefonu. No i bateria nam padła. Tutaj bardzo szybko. I co tu ciekawego jeszcze mamy w tym telefoniku? Poszukamy sobie jeszcze ciekawych opcji. Opcje menu, funkcje naszych połączeń, komunikaty, ustawienia naszego telefonu, wybór sieci. Tu sobie zobaczymy. Dostępne sieci, zajęte, wyszukiwanie sieci, sieci preferowane. Tutaj zbytnio nie mamy nic ciekawego, żeby sobie zobaczyć. Licznik połączeń. Tutaj zobaczymy sobie. Pokaż zegary połączeń. Ostatnie połączenie, łącznie za wszystkie połączenia. I tu widzimy 2 godziny 43 minuty tylko. Bardzo mała ilość. Książka telefoniczna, funkcje połączeń. Pokaż miernik baterii. Zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten telefon. Tutaj zobaczmy, bateria jest tu niby pusta. Tu mi się telefon wyłączył, no ale oczywiście bateria już jest strasznie wymęczona, tak powiem. No i po prostu nam się co jakiś czas włącza, bo już jest tak naprawdę nie do użytkowania tego telefonu. To trzeba było po prostu kupić nową baterię, ale nie wiem, czy teraz w tym przypadku są takie w ogóle baterie dostępne na rynku. Co tu jeszcze ciekawego znajdziemy sobie? Zastrzeż mój numer telefonu, głos i faks, połączenia oczekujące, blokowanie rozmów. Fajna, ciekawa opcja w tym telefonie. Odpowiedz po naciśnięciu. To już było. Komunikaty, tu mamy pocztę głosową, nasze wiadomości. Zobaczymy sobie, jakby pisały się wiadomości w tym telefonie. Tak, widzicie, dość oporowo, ale widzicie, że klawisze są dość spore i dość miękko się naciska, więc dość ciekawie się tutaj pisało SMS na tym telefonie. Co tu ciekawego jeszcze sobie znajdziemy? I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. No jak widzicie, jest bardzo prostym telefonem. Tutaj więcej za bardzo nie ma co pokazywać. Tu oczywiście, jak pokazywałem wcześniej, bateria jest czerwona. Taki bardzo tutaj kolorowy telefonik od Motorola StarTAC. Tutaj jest wysuwaną antenką. Tutaj telefonik podobny do walkie-talkie, troszkę takiej zabawki. W tym przypadku tu jeszcze widzimy jakieś złącze, ale te złącze nie tylko tak naprawdę służą. Nie mogłem za bardzo tego znaleźć na internecie. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku.
I tutaj zobaczmy tutaj naszą antenkę, bo od niej musimy tutaj zacząć. Tutaj mamy takie mocowanie w tej antence, tutaj wewnątrz. Takie dwa rowki. Musimy to podwadzić i odkręcać tutaj naszą antenkę z wewnątrz. Tutaj zobaczmy. Już tutaj mamy odkręcone z gwintów naszą antenkę. No i teraz sobie tutaj odwracam na drugą stronę i tutaj zobaczcie, mamy dwie śrubeczki, tu jest jedna i tu druga. Sobie je odkręcamy. Są to takie same śrubeczki jak Noki 330, od razu mówię. Taki sam Torx. Tutaj sobie odkręcamy i odkładamy je na bok. Teraz sobie podwadzamy tą tylną całą obudowę. Tutaj od samego dołu. Tutaj troszkę delikatnie, dlatego będzie mnie uszkodzić. No jak wiecie dobrze, już troszkę lat ma. No i byłoby po prostu szkoda naszego telefoniku. No i tutaj nasza pokrywa już odchodzi. To jest ta taśma tych tutaj styków tylnych. No i tutaj widzimy na naszej płycie, tu znajduje się slot karty SIM. No w tym przypadku jakbyśmy nałożyli tutaj kartę SIM i przykleili, może by to jakoś funkcjonowało, ale tak to zostało wymyślone, żeby tutaj cała ta karta wchodziła. Tutaj widzimy taśmę, tu sobie ją odmocowujemy i wyciągamy naszą tasiemkę. Tutaj następnie widzimy jakąś izolację po całej długości. My teraz sobie spróbujemy tą płytę główną tutaj z tego korpusiku wyciągnąć. Tu mamy, widzicie, tu jest jedna blokada, tu jest druga, tu jest trzecia i czwarta. My sobie podwadzimy tutaj między jedną blokadą. Tutaj wypniemy sobie naszą płytę. I tak samo zrobimy z drugiej strony. Oczywiście robicie to w sposób delikatny. Tutaj, by nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównej. I tutaj tak samo robimy. Tą całą tutaj izolację odklejamy i teraz tutaj podwadzamy w tym miejscu. No i zobaczcie, nasza płyta już tutaj wyskoczyła z korpusiku. Tutaj strasznie czuć tym tworzywem sztucznym. Tutaj zobaczmy, mamy już płytę główną wraz tutaj z całą rameczką. To jest aluminium. Takie złotko widzę. I tutaj znajduje się nasza płyta, druga, ale w tym przypadku płyta wraz z naszym wyświetlaczem. Tak wygląda wyświetlacz w tym przypadku, w tym StarTAC-u. Nasza płytka naszej klawiaturki numeryczno tutaj funkcyjnej. Jak widzimy, fajne jest połączenie bardzo tutaj z wyświetlaczem na nasze kabelki. No i bardzo prosto można to wylutować oczywiście. Tutaj w tych dwóch miejscach. No i tutaj oczywiście nasza klawiaturka, która się delikatnie już posypała. Nakładka klawiaturki. No bo jest strasznie tutaj zniszczona, zobaczmy. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tego demontaż. Tu już mamy, zobaczmy, klawisze boczne. Tu już tutaj, jeśli chodzi o przód, to już nie będę tutaj nic wymontował, rozbierał, bo wydaje mi się, że to nie ma takiej potrzeby. Tutaj mamy styki, więc tutaj w bardzo prosty sposób sobie podwadzamy
tutaj podwadzamy, wyciągamy. No i tu jeszcze jest to nam głośniczek od rozmów, no ale tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Tutaj bardziej chyba zależy wszystkim na płycie głównej, na wyświetlaczu. Tu jest, zobaczmy jeszcze naszą płytę główną, jak to wszystko wygląda. Tu w tym przypadku jest to właśnie całe nasze złotko. Tu jest wciśnięte w tą rureczkę. Tu zobaczcie, jak to wszystko wygląda w tym telefonie. Takie fajne startaki. No i tyle. Cześć.